Uwaga! Ten materiał może wywołać u ciebie uczucie smutku i żalu, ale także zmusić do głębokiej refleksji nad swoim życiem oraz zmienić twoje spojrzenie na świat. Zastanawiać się, czego ludzie naprawdę żałują ostatniego dnia na tej planecie, jakie decyzje, zaniechania czy niewypowiedziane słowa prześladują ich w ostatnich chwilach. Przyjrzymy się tym bolesnym refleksjom, które mogą stać się i twoim udziałem, jeśli nie podejmiesz odpowiednich kroków. Przyjrzymy się temu, co naprawdę ma znaczenie w życiu, aby uniknąć najczęstszych błędów, które ludzie popełniają, zanim będzie za późno. Niezdobyte marzenia. Człowiek w swojej codziennej rutynie często odkłada marzenia na później, nie zdając sobie sprawy, że później może nigdy nie nadejść. Jakże często słyszymy, że ktoś pragnął nauczyć się grać na instrumencie, założyć własny biznes czy zwiedzić egzotyczne miejsca, lecz zawsze brakowało czasu, odwagi lub zasobów. Wyobraź sobie ten dręczący żal, kiedy na końcu życia uświadamiasz sobie, że nigdy nie spróbowałeś. Nie ma bardziej bolesnej myśli niż świadomość, że twoje najgłębsze pragnienia pozostały tylko w sferze marzeń. Ileż to razy ludzie mówią sobie, jeszcze nie teraz, może za rok, a lata mijają, życie płynie, obowiązki się piętrzą, a ty wciąż trwasz w miejscu. Brak działania, strach przed porażką, obawa przed opinią innych, to wszystko sprawia, że rezygnujemy z tego, co naprawdę kochamy. Wyobraź sobie, że na łożu śmierci zdajesz sobie sprawę, że wszystkie twoje marzenia pozostały niezrealizowane. Czy warto było trzymać się bezpiecznych wyborów? Czy obawa przed porażką była warta utraconych szans? To pytanie, które zadaje sobie wielu ludzi w swoich ostatnich chwilach, kiedy zmierzą się z rzeczywistością swoich nieosiągniętych celów. To pytanie, na które musisz odpowiedzieć sobie teraz, zanim będzie za późno. Ludzie często zapominają, że ryzyko jest nieodłącznym elementem życia. Bez niego nie ma prawdziwej satysfakcji. Każdy sukces rodzi się z odważnego kroku w nieznane. Pomyśl o tym, co naprawdę chcesz osiągnąć, czego pragniesz najbardziej i co może cię powstrzymać. Strach przed nieznanym, opinie innych, a może wygodnictwo. Życie jest zbyt krótkie, aby pozwolić sobie na zaniedbanie własnych marzeń. Nie pozwól, aby strach zdominował twoje decyzje. Nie odkładaj swoich pragnień na później, bo później może nigdy nie nadejść. Działaj teraz, bierz życie w swoje ręce i realizuj swoje marzenia, zanim będzie za późno. Bo najgorsze, co może się przytrafić, to nie porażka, lecz świadomość, że nigdy nie spróbowałeś. Zmarnowane chwile z bliskimi. Ile czasu naprawdę poświęcasz swoim bliskim? Ile z tych chwil jest wartościowych, a ile to tylko przelotne, wymuszone spotkania? W codziennym pędzie między pracą a obowiązkami zapominamy o tym, co najważniejsze. O ludziach, którzy są nam najbliżsi. Nie ma nic bardziej bolesnego niż świadomość, że zaniedbaliśmy te relacje. Pracujemy ponad miarę, wierząc, że kiedyś znajdziemy czas na wszystko, ale ten czas nigdy nie przychodzi. I tak mijają dni, miesiące, lata, a my tracimy bezpowrotnie chwile, które mogłyby być najcenniejszymi wspomnieniami. Ile razy zdarzyło ci się odwołać spotkanie z przyjacielem, bo praca była ważniejsza? Ile razy mówiłeś sobie, że zadzwonisz do rodziców jutro, które nigdy nie nadchodzi? W końcu nie pamiętamy wszystkich przepracowanych godzin, lecz te chwile, których nam zabrakło. Te nieodbyte rozmowy, niewysłuchane opowieści, niewypowiedziane słowa wsparcia. Wyobraź sobie, że na starość zostajesz sam, bo wszyscy, na których ci zależało, odeszli, a ty nie zdążyłeś im powiedzieć, jak bardzo ich kochasz. To niewyobrażalny ból, który wielu ludzi odczuwa w ostatnich chwilach życia. Żal, że nie byliśmy tam, gdy nas potrzebowali. Żal, że nie poświęciliśmy im więcej czasu. Nie zrobiliśmy tego wysiłku, by być obecnym. Nie ma nic gorszego niż świadomość, że mogliśmy coś zmienić, ale tego nie zrobiliśmy.
Dlatego teraz, zanim będzie za późno, zrób krok do przodu. Wyłącz telefon, odłóż pracę na bok i spędź czas z tymi, których kochasz. Posłuchaj ich, zrozum ich, bądź dla nich, bo kiedy nadejdzie ten ostatni dzień, nie będziesz żałować godzin spędzonych w biurze, lecz tych, których nie poświęciłeś swoim bliskim. Przepracowanie i brak czasu na życie. Ile godzin spędzasz na pracy, która pochłania twoje życie? Wydaje ci się, że to konieczne, że bez tego nie przetrwasz w dzisiejszym świecie. Ale czy kiedykolwiek myślałeś, co tracisz? Poświęcając niemal każdą chwilę na obowiązki zawodowe, pracujesz po godzinach, często zaniedbując odpoczynek, hobby, a nawet sen. Niby wszystko jest w porządku, masz stabilną pracę, zapewniasz byt swojej rodzinie, jednak w głębi duszy czujesz, że coś jest nie tak, że ten pęd za sukcesem i pieniędzmi odbiera ci to, co w życiu najważniejsze. Czas dla siebie i swoich bliskich. Czy nie zauważyłeś, jak dni, tygodnie, miesiące zlewają się w jedno? Wiesz, że pracujesz dużo, ale czy zastanawiałeś się, jak dużo kosztuje cię to w sensie emocjonalnym i fizycznym? Stres, zmęczenie, brak energii, to wszystko nie pojawia się bez przyczyny. Wciąż myślisz, że kiedyś nadejdzie ten magiczny moment, kiedy będziesz miał czas na odpoczynek, na życie poza pracą, ale ten moment nigdy nie przychodzi. Niech cię nie zmyli przekonanie, że pracujesz dla lepszego jutra. To jutro może nigdy nie nadejść, a ty stracisz to, co jest tu i teraz. Ilu ludzi na łożu śmierci żałuje, że spędzili zbyt wiele czasu w biurze, a zbyt mało z rodziną? Przepracowanie to cichy zabójca, który stopniowo odbiera ci radość z życia, niszczy relacje i zdrowie. Nie musisz być na każde zawołanie szefa. Nie musisz brać dodatkowych projektów, które wydają się niekończące. Naucz się mówić nie i stawiaj granice. Pamiętaj, że twoje życie to nie tylko praca. To pasje, relacje, zdrowie, rzeczy, które naprawdę się liczą. Zastanów się, co chcesz osiągnąć. Czy chcesz być zapamiętany jako ktoś, kto zawsze był w pracy, czy jako ktoś, kto potrafił znaleźć równowagę i cieszyć się życiem? Nie pozwól, aby praca zdominowała twoje życie. Bo gdy nadejdzie dzień, w którym będziesz żegnał się z tym światem, jedynym, co będziesz chciał, to więcej czasu na to, co naprawdę się liczyło. Niewyrażone uczucia. Ile niewypowiedzianych słów nosisz w sobie? Jak często tłumisz w sobie uczucia, bojąc się odrzucenia, niezrozumienia, czy też osądów innych? Milczenie, gdy w sercu kłębią się emocje, jest jak trucizna, która stopniowo zatruwa twoje życie. Ludzie często żałują, że nie powiedzieli swoim bliskim, jak bardzo ich kochają. Wydaje się to banalne, ale jakże często zapominamy o tym, co najważniejsze. Przychodzą momenty, gdy nagle zdajemy sobie sprawę, że ktoś, kogo kochamy, odszedł, a my nie zdążyliśmy wyrazić naszych uczuć. To niewypowiedziane „kocham cię”, „przepraszam”, „tęsknię za tobą” pozostaje z nami na zawsze, dręcząc nas i przypominając o straconych szansach. Czy myślałeś kiedyś o tym, jak wiele nieporozumień i konfliktów mogłoby zostać rozwiązanych, gdybyśmy tylko otworzyli usta i powiedzieli to, co naprawdę czujemy? Ile relacji mogłoby zostać uratowanych? Ile przyjaźni odnowionych? Ile bólu unikniętych? Niewyrażone uczucia prowadzą do żalu, który trudno ukoić. Ludzie boją się pokazać swoje prawdziwe ja. Boimy się, że zostaniemy zranieni, że nasze uczucia zostaną wyśmiane lub odrzucone, ale czy warto trzymać wszystko w sobie, ryzykując, że nigdy nie będziemy w pełni szczęśliwi? Czy warto bać się tak bardzo, że nie zaryzykujemy powiedzenia, co naprawdę myślimy? Nie pozwól, aby niewypowiedziane słowa zdominowały twoje życie. Otwórz się, mów o swoich uczuciach, nawet jeśli to trudne. Bądź szczery, autentyczny. Nie czekaj na idealny moment, bo ten może nigdy nie nadejść. Teraz jest czas, aby powiedzieć tym, którzy są dla ciebie ważni, jak bardzo ich cenisz. Wyrażaj swoje uczucia, bo to one nadają sens naszemu życiu.
Niewyrażone stają się ciężarem, który nosimy do końca naszych dni. Nie czekaj, aż będzie za późno. Powiedz to teraz, zanim stracisz szansę na zawsze. Zaniedbane zdrowie. Ile razy ignorowałeś sygnały, które wysyłało ci twoje ciało? Przechodzisz obok nich obojętnie, bo zawsze jest coś ważniejszego do zrobienia, coś pilniejszego do załatwienia. Ale czy na pewno niewiele rzeczy jest tak destrukcyjnych, jak zaniedbywanie własnego zdrowia? Ból głowy, który lekceważysz, zmęczenie, które tłumisz kolejną kawą, regularne niewyspanie, bo praca, bo obowiązki, to wszystko z czasem się kumuluje. Czy naprawdę warto poświęcać swoje zdrowie dla krótkoterminowych zysków? Twoje ciało nie jest niewyczerpywalnym źródłem energii. Każdy zaniedbany sygnał to krok w stronę poważniejszych problemów. Ile razy słyszałeś o ludziach, którzy żałują, że nie dbali o siebie dopiero gdy było za późno? Choroby, które mogły być uniknięte, gdyby tylko wcześniej zwrócili uwagę na symptomy. Ale nie, zawsze jest coś ważniejszego, coś pilniejszego, a zdrowie zawsze na końcu listy priorytetów. Zaniedbanie zdrowia to nie tylko fizyczne konsekwencje, to również psychiczny ciężar, który nosimy, gdy zdajemy sobie sprawę, że mogliśmy coś zrobić, ale tego nie zrobiliśmy. Wyobraź sobie ten moment, gdy dowiadujesz się, że masz poważny problem zdrowotny, który mógł być łatwo rozwiązany, gdybyś tylko wcześniej zareagował. Strach, żal, poczucie winy, wszystko to można było uniknąć. Nie pozwól, aby codzienne obowiązki przesłoniły ci to, co najważniejsze. Zdrowie jest fundamentem wszystkiego, co robisz. Bez niego nie będziesz mógł realizować swoich marzeń, spędzać czasu z bliskimi, cieszyć się życiem. Dbaj o siebie. Regularne badania, zdrowa dieta, aktywność fizyczna, odpoczynek to nie są zbędne luksusy, to konieczność. Przestań odkładać troskę o zdrowie na później. Twoje ciało jest twoim domem na całe życie. Jak o nie dbasz, tak cię wspiera. Nie czekaj, aż będzie za późno. Słuchaj swojego ciała, reaguj na sygnały, nie lekceważ ich. Bo kiedy stracisz zdrowie, może być już za późno na naprawienie błędów. Nieodkryty świat. Ile fascynujących miejsc nigdy nie zobaczysz, bo zawsze znajdzie się coś ważniejszego. Codzienność wciąga nas w rutynę, sprawiając, że podróże i odkrywanie świata pozostają jedynie w sferze marzeń. A potem przychodzi moment refleksji. Ile rzeczy przegapiłeś, ile miejsc, ludzi i kultur mogło wzbogacić twoje życie, gdybyś tylko miał odwagę wyruszyć w podróż. Ludzie często żałują, że nie znaleźli czasu na podróżowanie, odkrywanie nowych miejsc i doświadczanie różnorodności, jaką oferuje świat. Wyobraź sobie, że na starość patrzysz wstecz i zdajesz sobie sprawę, że twoje życie ograniczało się do kilku dobrze znanych miejsc, a reszta świata była dla ciebie jedynie odległym marzeniem. Wędrówki po egzotycznych krajach, smakowanie lokalnych potraw, spotkania z ludźmi, których życie tak bardzo różni się od naszego, to wszystko nie tylko wzbogaca naszą wiedzę, ale również otwiera umysł, rozwija empatię i zrozumienie dla innych kultur. Jak często odkładamy plany podróży na później, bo praca, bo obowiązki, bo zawsze coś i tak mijają lata, a my wciąż stoimy w miejscu, patrząc na świat przez ekran telefonu czy komputera. Nie ma nic bardziej frustrującego niż świadomość, że mogłeś zobaczyć tyle pięknych miejsc, ale zabrakło ci odwagi, determinacji lub po prostu dobrej organizacji. Oczywiście nie każdy może sobie pozwolić na dalekie podróże, ale nawet w najbliższej okolicy są miejsca, które warto odkryć. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele niezwykłych miejsc jest w zasięgu ręki, bo po prostu ich nie szukamy. Nie czekaj, aż będzie za późno. Znajdź czas na podróże, na odkrywanie świata, na poszerzanie horyzontów. Wyjdź ze swojej strefy komfortu, choćby na krótki wypad za miasto. Każda podróż, nawet ta najkrótsza, ma w sobie coś magicznego, coś, co pozostaje z nami na zawsze.
Nie pozwól, aby życie przeminęło ci między palcami, nie pozostawiając wspomnień z miejsc, które chciałeś zobaczyć. Wyrusz w podróż, odkrywaj, doświadczaj, bo na końcu nie będziesz żałować rzeczy, które zrobiłeś, ale tych, których nigdy nie odważyłeś się spróbować. Życie według cudzych oczekiwań. Ile decyzji w twoim życiu było podjętych nie dlatego, że tego chciałeś, ale dlatego, że ktoś tego od ciebie oczekiwał? Ile marzeń porzuciłeś? Ile szans zmarnowałeś, bo bałeś się, że inni cię osądzą? Życie pod dyktando cudzych oczekiwań to jedna z najczęstszych przyczyn głębokiego żalu. Rodzina, przyjaciele, społeczeństwo. Wszyscy mają swoje wyobrażenia o tym, jak powinno wyglądać twoje życie. Może wybrałeś studia, które cię nie interesują, bo rodzice tego chcieli. Może pracujesz w zawodzie, który nie przynosi ci satysfakcji, bo to było rozsądne i stabilne. A może żyjesz według norm, które nigdy nie były twoje, ale narzucone przez innych. Jak często rezygnujemy z własnych marzeń, bo ktoś powiedział, że są nierealne, zbyt trudne do osiągnięcia, że powinniśmy myśleć bardziej praktycznie. W ten sposób powstaje życie pełne kompromisów, półśrodków, w którym twoje prawdziwe ja zostaje ukryte pod warstwą cudzych oczekiwań. Wyobraź sobie moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że spędziłeś lata żyjąc dla innych. Ten ciężar, ta świadomość, że mogłeś żyć inaczej, ale zabrakło ci odwagi, by postawić na swoim. Nie ma nic bardziej druzgocącego niż uczucie, że zmarnowałeś swoje jedyne życie na spełnianie cudzych marzeń zamiast swoich. Czy nie byłoby lepiej zaryzykować i żyć według własnych zasad? Nawet jeśli inni będą krytykować, nawet jeśli będą cię odciągać, powstrzymywać, to twoje życie, twoje decyzje, twoje błędy i sukcesy. Nie pozwól, by strach przed oceną innych zdominował twoje wybory. Życie według cudzych oczekiwań to pułapka, z której trudno się wydostać, ale z każdą decyzją, którą podejmujesz samodzielnie, z każdym krokiem, który robisz w kierunku swoich marzeń, zyskujesz wolność i autentyczność. Nie czekaj na aprobatę innych, nie proś o pozwolenie na bycie sobą. Bądź odważny, idź za swoim sercem i nie pozwól, by ktokolwiek dyktował ci, jak masz żyć. Bo na końcu dnia to ty będziesz musiał spojrzeć w lustro i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy żyłeś naprawdę, czy tylko odgrywałeś rolę napisaną przez innych. Brak przebaczenia. Niewybaczone krzywdy i niewyjaśnione konflikty są jak trucizna, która powoli, lecz nieubłaganie niszczy nasze wewnętrzne zdrowie i równowagę. Niezależnie od tego, czy to ty zostałeś zraniony, czy sam wyrządziłeś krzywdę, niewyjaśnione sprawy pozostawiają głębokie blizny, które z czasem stają się coraz trudniejsze do zagojenia. Ludzie często żałują, że nie zdobyli się na przebaczenie. Czasem to duma, czasem strach przed zranieniem po raz kolejny. Powody mogą być różne, ale skutek jest zawsze ten sam – żal. Wyobraź sobie, że trzymasz w sobie urazę przez całe życie, aż w końcu zdajesz sobie sprawę, że to nie osoba, której nie mogłeś wybaczyć, cierpiała najbardziej, ale ty sam. To ty niosłeś ciężar tej urazy, to ty pozwoliłeś, by przeszłość definiowała twoją teraźniejszość. Nie ma nic trudniejszego niż przebaczenie, zwłaszcza gdy rany są głębokie. Ale wartość, jaką niesie ze sobą ten akt, jest nieoceniona. Przebaczenie to nie zapomnienie, nie usprawiedliwienie zła, ale uwolnienie siebie od łańcuchów przeszłości, pozwolenie sobie na zamknięcie bolesnego rozdziału i otwarcie nowego, pełnego spokoju i akceptacji. Jak często tkwimy w przekonaniu, że nie możemy wybaczyć, bo to oznaczałoby słabość. W rzeczywistości to akt ogromnej siły i odwagi. Przebaczenie wymaga od nas, byśmy stawili czoła naszym ranom, zrozumieli je i zaakceptowali. To proces, który zaczyna się od wewnętrznej decyzji, chęci uwolnienia się od bagażu emocjonalnego, który nas ogranicza. A co z wybaczeniem sobie? Ilu ludzi dręczy się przez lata, nie potrafiąc przebaczyć własnych błędów?
Żyjemy w poczuciu winy, obarczając się odpowiedzialnością za przeszłość, której nie możemy zmienić. Niezdolność do przebaczenia sobie jest równie destrukcyjna, co trzymanie urazy wobec innych. Nie pozwól, by brak przebaczenia kształtował twoje życie. Zastanów się, kogo lub co trzymasz w swoim sercu, co blokuje twój spokój. Odważ się wybaczyć, uwolnij się od gniewu, uwolnij się od przeszłości. Bo kiedy nadejdzie ten ostatni dzień, nie chcesz żałować, że nie zdobyłeś się na przebaczenie sobie lub innym. Przebaczanie jest aktem wolności, który otwiera drogę do wewnętrznego spokoju i prawdziwego szczęścia. Nieumiejętność cieszenia się chwilą obecną. Żyjesz przyszłością, nieustannie planując kolejne kroki albo przeszłością, rozpamiętując błędy i żałując straconych szans. Jak często zdarza ci się przechodzić przez życie, nie zauważając piękna i wartości teraźniejszości? Nieumiejętność cieszenia się chwilą obecną to pułapka, w którą wpada wielu z nas, a której konsekwencje są bolesne. Ludzie często żałują, że nie doceniali codziennych momentów, małych radości, prostych przyjemności. Zamiast tego gonią za czymś, co wydaje się ważniejsze, większe, bardziej wartościowe. Ale co może być cenniejszego niż chwila spędzona z bliskimi, śmiech dziecka, zapach świeżo skoszonej trawy, smak ulubionej potrawy? Te drobne, pozornie błahe momenty składają się na nasze życie, tworzą wspomnienia, które zostają z nami na zawsze. Wyobraź sobie, że na końcu życia zdajesz sobie sprawę, że zawsze czekałeś na coś, co miało przyjść później. Kiedy skończę studia, kiedy dostanę awans, kiedy dzieci dorosną. Lista nigdy się nie kończy. Zawsze jest coś, co sprawia, że odkładasz szczęście na później. A potem nagle zdajesz sobie sprawę, że to później nigdy nie nadeszło, a życie minęło. Nieumiejętność bycia tu i teraz to również brak uważności. Jak często przechodzimy obok rzeczy, które mogłyby nas zachwycić, ale nie zwracamy na nie uwagi, bo jesteśmy zbyt zajęci myślami o przyszłości lub przeszłości. Nie dostrzegamy piękna wokół nas, nie cieszymy się drobnymi sukcesami, bo wciąż gonimy za czymś, co ma nadejść. Nie pozwól, aby życie przeszło ci między palcami, niezauważone. Naucz się doceniać chwilę obecną, cieszyć się tym, co masz tu i teraz. Zatrzymaj się na chwilę, weź głęboki oddech i rozejrzyj się. Zauważ, ile piękna i radości jest wokół ciebie. Praktykuj uważność, bądź obecny w każdej chwili, a zobaczysz, jak bardzo zmieni się twoje życie. Nie czekaj na lepsze jutro, bo to dzisiaj jest tym, co masz. Naucz się doceniać małe rzeczy, bądź wdzięczny za każdy dzień. Bo kiedy nadejdzie ten ostatni moment, nie będziesz żałować tego, że nie miałeś więcej pieniędzy, wyższej pozycji, większego domu. Będziesz żałować, że nie cieszyłeś się tym, co miałeś, że nie żyłeś pełnią życia. Nieumiejętność cieszenia się chwilą obecną to jedno z największych źródeł żalu. Nie pozwól, aby to dotyczyło ciebie. Żyj tu i teraz, ciesz się każdym dniem, doceniaj to, co masz, bo życie jest zbyt krótkie, aby odkładać szczęście na później. Nie możemy pozwolić, by strach, lenistwo czy społeczne normy ograniczały naszą wolność do bycia sobą i realizowania tego, co naprawdę kochamy. Teraz jest czas, aby przemyśleć nasze priorytety, aby zrozumieć, co naprawdę ma znaczenie i zacząć działać. Bo nie ma nic gorszego niż żal, że nie żyliśmy pełnią życia, że nie podjęliśmy ryzyka, że nie byliśmy wystarczająco obecni w chwilach, które naprawdę się liczyły. Przebacz, podróżuj, wyrażaj swoje uczucia i doceniaj każdą chwilę. Życie jest zbyt krótkie na to, by marnować je na żal i niewykorzystane szanse. Pamiętajcie, że prawdziwe życie to nie czekanie na lepszy moment, ale docenianie tego, co mamy teraz. Zróbcie krok naprzód i zacznijcie żyć naprawdę. Bo to, co zrobicie dziś, zadecyduje o tym, jak będziecie wspominać swoje życie jutro.